Witajcie, w tym temacie pokażę Wam, jak zrobić pukawkę, która dosyć głośno będzie strzelać. I dlatego do pukawki nie będziemy wykorzystywać takiego zwykłego papieru z drukarki, bo on dosyć słabo strzela, jest dosyć sztywny. A ten papier do pukawki musi być i duży, i dosyć taki, powiedzmy sobie, elastyczny, żeby ta pukawka wybuchła. Z czego pamiętajcie, jak zrobicie z gazety, ona będzie dużo głośniejsza, dużo lepiej będzie działać, ale będzie prawdopodobnie jednorazowa, czy tam trzyrazowa i się rozerwie od tego wybuchu. Jak zrobić taką pukawkę? No to jest prosta sprawa. Macie najzwyklejszą gazetę, czyli kartkę taką, wiecie, gazetową. Kładziecie ją w ten sposób i następnie zawijacie ją w ten sposób, czyli robicie z niej takie dzióbek. Po dwóch stronach tej kartki robicie dzióbek. Gdy macie już coś takiego, z tej strony zawinięte i z tej, to składacie to na pół. Czyli robicie coś w ten sposób. Złożone na pół. Następnie, jak macie już coś takiego, to robicie teraz ten dłuższy róg, tutaj zawinięty do środka, tak porówno po połowie gdzieś. O. Teraz macie właśnie po połowie zawinięte. Następnie, jak macie ten rozcięcie, to składacie to na pół. W ten sposób. I już macie pukawkę wykonaną. Pukawka jest już dobra. Zaraz ją otworzymy. A teraz jeszcze Wam pokażę, jak zrobić to na tej kartce papieru, a potem... Czyli macie kartkę papieru zwykłą. Bierzecie, zaginacie w niej rogi po dwóch stronach. Nie musi być to idealnie równe. Może być byle jakie. Byle tam w miarę takie. Następnie to składacie na pół. A następnie to jeszcze na pół. I robicie ten zagięcie. Wtedy taka mała pukawka też jest gotowa. Ale to jest takie... No i taka normalna pukawka już wykonana z gazety, no to ona działa naprawdę nieźle. Tylko nie będziecie tego słyszeć pewnie dlatego, że na aparat to wyciszy ten głos i nie będzie, ale tak ją rozerwie dosyć mocno i będzie hałas duży. A potem jest już takie to wybuchnięte. Jak to jest już wybuchnięte, jak to rozłożycie, to widzicie, że to jest ponownie do złożenia, ponownie do załadowania sobie. Działa nieźle.